Czy jest możliwość, że kontynuacja dobrego horroru, bo za taki uznaję poprzednią część, tak szybko zmieni się i stanie się, krótko mówiąc, dno? No oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka Renatka Beger, wszystko się zwróci o 360 stopni. Tyle lat minęło, a ten głupi tekst nadal mnie śmieszy. No i niestety, skoro poprzednia część była bardzo ciekawa, bardzo dobra, tutaj dostajemy po prostu dno. Ten film powstał bardzo szybko, bo poprzednia część wyszła w 2006 roku, a ten już w 2007, więc chyba wyczuli pismo nosem i stwierdzono, ok, no to skoro jest szansa, no to robimy. I tak, chyba rzeczywiście nie za bardzo się przełożono, bo jest to kontynuacja tak zwanego remake'u, czyli nowej wersji hitu sprzed wielu lat Wes'a Cravena, ale już nie jest to nowa wersja jego kontynuacji, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie. W każdym razie fabuła pokrótce. Mamy, wiadomo, w górach gdzieś tam są mutanci, no bo żyją tam ludzie. Wojsko próbowało swoje bronie, więc oni się zmutowali, no i wojsko to samo właśnie postanawia sprawdzić co, gdzie, jak i kiedy, no i wysyłają naukowców i nagle jest halo, wiesz, Memory 5, nie ma. Jest cisza w eterze, okazuje się, że zaczęli ludzie ginąć, wysyła wojsko na to naprawdę grupkę ludzi, nie z wojska, a Gwardię Narodową, czyli takich powiedzmy ochotników w pewien sposób. No i no właśnie, i zaczyna się jazda. I tak, o ile ten koncept mi się bardzo podobał, no bo rzeczywiście, no nie czarujmy się, to jest zwykły slasher. Tutaj ludzie mają... Tutaj nie będzie super klimatu, nie będzie napięcia budowanego, nie. Tutaj ma być krwawo, rzeczywiście. Mają być straszaki i ma to mieć rzeczywiście jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowy. Tego tylko i wyłącznie chciałem. No i ktoś pomyślał, skruch, a my tobie to nie damy. Nie ma takiej możliwości, nie będzie dobrze. Bo o ile tak, fabuła. O jacie, tak zastanawiałem się oglądając ten film. Jest komentarz do niego dostępny, na końcu będzie na ekranie, możesz sobie obejrzeć również, przecierpieć ze mną te 1,5 godziny. Zastanawiałem się, po jaką cholerę naprawdę, no bo twórcą scenariusza jest Wes Craven wraz ze swoim synem i tak zastanawiałem się, czy to było na zasadzie, że za karę Wes tam powiedzmy miał gdzieś przystawiony pistolet do głowy, piszemy, dawaj tato, jedziemy. Bo to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu głupota na głupocie. Woła o pomstę do nieba. Nie będę cytował, pokazywał, omawiał wszystkich, bo zajęło mi to pewnie z 20 godzin, żeby rzeczywiście skupić się nad każdym bzdetem. No ale takie rzeczy jak na przykład żołnierz, wiadomo, ma broń. No wiem, że to jest Gwardia Narodowa, ale to ogólnie żołnierz. Ma broń, nagle stwierdza, ok, to ja pójdę do toalety, broń zostawię gdzieś obok, co nie? Nagle jest akcja, patrzy. O kurde, ja nie mam mojego karabinu. Ojej, co się stało? Ogarniasz? Inny żołnierz, a właściwie pani żołnierz biegnie do niego, również nie bierze M16, on nie bierze M16, zostawia go. Mój karabin też mi ukradli, no co tu się dzieje? W ogóle jest bzdura na bzdurze, wiesz, no po prostu jakaś totalna masakra. My sobie tutaj gadamy, 5 metrów dalej nagle ktoś przychodzi. Nic nie widać. Biały dzień, słoneczko świeci. Słuchaj, kręcili ten film w Maroku, 50 niemalże stopni. Słoneczko świeci elegancko, nagle auto wywala w powietrze. Co się stało? Kto się stało? Gdzie normalnie jest tak głupio to wszystko poprowadzone, że tutaj się nie da tego naprawdę ogarnąć. Chciałem powiedzieć, mam plusy dodatnie i plusy ujemne na mojej liście, a dzisiaj ci politycy chyba rzeczywiście w głowie mi siedzą. No ale nie ma plusów na tej liście i jest jeden, proszę bardzo, jak znalazłem. Zaczynamy z wysokiego C, bo rzeczywiście na dzień dobry mamy akcję, no i tutaj się tutaj nie ma obijania w ogóle, od razu lecimy z koksem, od razu jest gruba rura, ludzie są szlachtowani i to jest jedyny plus w tym filmie. Bo każdy kolejny krok, który nasi bohaterowie czynią, jest głupszy. No wiadomo, że głupi krok wynika z głupiego działania, które miało miejsce 5 sekund wcześniej i tak dalej, więc jeżeli możesz sobie wymyślić jakąś bzdurę i jaką znasz z horroru, jakąś kliszę, no to rzeczywiście tutaj jest. Wiesz, standardowo mamy slasher, dziewczyna ucieka i na przykład super piękny, ekstra rewelacyjny trawnik, Stadion Narodowy, ona się potknie, prawda, żeby zamiast ktoś ją goni w domu, zamiast wybiec na pole, tak, jestem z Małopolski, a jak wolisz, to możesz wybiec na dwór, no to ona biegnie do góry i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli takich kliszy, takich tandetnych zagrań znasz mnóstwo, to
idę o zakład, że 99% z nich znajdziesz właśnie w tym filmie, bo tutaj się nic, naprawdę nic nie zgadza, nie jest dobrze. Mówiłem, że film musi mieć jakąkolwiek sensowną fabułę. Tego tutaj nie ma. Że mają być straszaki. Straszaków tutaj kilka i rzeczywiście jest, tylko one są tak oczywiste, no że je widzisz z każdej możliwej perspektywy na 20 minut, zanim one się wydarzą. Więc rzeczywiście tak się zastanawiałem, ale po co? Dlaczego? Skąd? Wes, przecież to już jest 2007 rok, pamiętaj. Więc Wes Craven dokładnie znał się na horrorach, bo to już są czasy, kiedy on już zrobił oczywiście oryginał Wzgórza mają oczy, no bo jak żeby inaczej. Zrobił mnóstwo filmów o Freddym Kruegerze. Był Ostatni dom po lewej, były Krzyki i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że brakowało mu kasy. I tak samo zresztą jak John Carpenter powiedział, że drugi Halloween nakręcił tylko i wyłącznie dla kasy, bo mu brakowało. Możliwe, że Wes Craven stwierdził, okej, patrzcie, normalnie potrzebuję pieniądzury, mam kupić 15 dom na Bahamach albo 14 motorówkę w Miami, nie mam pieniędzy, napiszę scenariusz do tego filmu, powrócę również jako producent, bo akurat ta funkcja tutaj mu przypadła w udziale. No i zobaczymy, jak to będzie. No i nie będzie, naprawdę nie będzie dobrze. I film nie ma dobrej fabuły, film nie straszy i film powinien być krwawy. No i tutaj jest bardzo krwawo. Ale, właśnie jest ale, wiem, ktoś powie, skruch czepiasz, jak chciałeś krwawo, jest krwawo. Tak, tylko jest pewna granica, której nie można przekraczać. Bo ja sobie zdaję sprawę, że no to jest taki film, jaki jest, to nie jest wiadomo, nic odkrywczego nie powiedziałem. Mimo że akurat tam jest dużo kopalni, kopalnia odkrywka. Dziękuję. Nagroda imienia Karola Strasburgera za najbardziej tandetny żart ląduje w tym momencie do mnie. I tak to rzeczywiście jest, ale są pewne granice, jak już mówiłem, których nie można przekraczać, bo nie możesz naprawdę w takim filmie pokazywać, kiedy kobieta rodzi i potem co mutant robi z tym dzieckiem i z tą kobietą. No nie. Nie możesz pokazywać flaków i wnętrzności. Nie, są pewne granice, ja rozumiem wszystko, ale są pewne granice, których nie można pokazać. Zastanawiam się, bo ja film oglądałem na Disneyu Plus. Mamy zarówno poprzednie, jak i ta część dostępne. Jeżeli chcesz, to możesz sobie zobaczyć. A jeżeli nie masz Disneya, to na końcu gdzieś tam pewnie wrzucę filmik, jak założyć konto na Disneyu, w ogóle co to jest Disney Plus. I tak się zastanawiałem, jak ten film przeszedł przez MPAA, czyli urząd, który przyznaje certyfikaty, bo jak dla mnie, no spokojnie, ten film powinien dostać certyfikat X, czyli tylko i wyłącznie wyświetlany w prywatnych kinach oraz w kinach, gdzie można oglądać filmy tylko i wyłącznie dla dorosłych. I to akurat te niekoniecznie, gdzie ktoś zabija, tylko odwrotnie, gdzie ktoś jest, że tak powiem, tworzony. Ale tutaj naprawdę te rzeczy, nie, tak oglądałem i zresztą, jeżeli chcesz, to jak mówiłem, obejrzyj sobie mój komentarz. Dużo częściej odwracałem, może nie odwracałem twarzy, ale po prostu czułem się zażenowany. Miałem, można powiedzieć, odruchy wymiotne. Nie no, twórcy powiedzieli, ok, jedziemy na maksa, ale przegięli pałę. Naprawdę przegięli pałę. Nie jest to rzeczywiście dobry horror, bo są pewnego rodzaju konwencje, są pewnego rodzaju filmy, gatunki, ok, w porządku, tam to może być jakiś tam sposób, ok, mówimy, dobra, w porządku, rozumiemy, przybijamy pieczonkę, tak to jest, stemplujemy, to jest takiego rodzaju gatunek, ale tutaj też niby jest gatunek, bo też jest horror, też jest slasher, ale twórcy nie, jak dla mnie to jest po prostu żenua, naprawdę nie jest to dobre. Technicznie tak, no film oczywiście fajnie się go ogląda, dobrze, to są ci mutanci zrobieni, rzeczywiście mieszanka, tak samo jak w poprzednim filmie, mieszanka komputerowo generowanych efektów, czyli CGI i normalnej prostetyki i tych innych rzeczy. 4 godziny. Pojawia się w filmie jako jeden z mutantów, jako kameleon, pojawia się Derek Mears. 4 godziny zajęło nałożenie makijażu też różnego, całej tej wszystkiej oczywiście charakteryzacji, a Derek Mears pewnie go kojarzysz, między innymi to albo Jason Voorhees, albo Michael Myers, ale chyba raczej Jason Voorhees w Piątku 13, no to wiadomo, jeden z Predatorów, to kto jeszcze, osoba, która wystąpiła w filmie o Wiktorze Crowleyu, chyba nawet w tej ostatniej części, czyli Victor Crowley, a jak nie, może to być jakaś tam wcześniejsza maczeta, topór, hatchet, dokładnie wiesz, o co chodzi. Więc tak to jakoś wygląda, ale ten film, chciałbym powiedzieć, obejrzyj, bo rzeczywiście jest krwawo. Nie, naprawdę ten film to jest dno, to nie jest dobre kino. Twórcy chyba stwierdzili, że zrobimy najbardziej żenujący film i chyba tak rzeczywiście się stało, bo sprawdziłem filmografię reżysera, nie, potem zarówno wcześniej, jak i potem tylko i wyłącznie jakieś tam same teledyski.
nic rzeczywiście godnego uwagi. Syn Wesa Cravena też jako scenarzysta, no niestety nie odnosi sukcesów, nie dostajemy od niego kolejnych horrorów, chociażby to były kolejne piątki 13, Chucky, koszmary z ulicy Wiązów i tak dalej. No niestety tego tutaj w tym filmie, w jego karierze oczywiście nie ma. Tak patrzę, czy rzeczywiście coś jest. O, proszę bardzo, miała powrócić Brenda z pierwszej części. Był taki koncept, że ona przeżyła oczywiście jedynkę, tutaj zdradziłem fabułę, ktoś przeżył i to kobieta w slasherze, Mamma Mia. I miała tutaj powrócić, ponieważ taki był koncept na początku, że Brenda, ażeby uporać się z tą traumą, z tym wszystkim się stało, wstępuje do Gwardii Narodowej, bo ona chce być teraz mocna, twarda, chce być przygotowana na wszystko, że rzeczywiście jak ją coś zaskoczy, to ona będzie gotowa i szkoli się w tej gwardii i okazuje się, że skoro wojsko postanawia zbadać te tereny, to ona, jako osoba, która jest jak najbardziej obeznana z miejscem, wojsko ją wysyła, no i okazuje się, że tak, jak najbardziej to wszystko wraca, ale niestety aktorka, która grała Brendę w pierwszej części, no niestety wtedy, kiedy kręcono, kiedy był pomysł właśnie na kręcenie Wzgórza mają oczy, część druga, kręciła taki popularny bardzo wtedy serial Lost i okazało się, że no niestety nie można, ale skoro był taki pomysł, skoro był taki koncept, że rzeczywiście no może tak zrobimy, no to stwierdzono, weźmiemy inną aktorkę, inną bohaterkę, wrzucimy, będzie rzeczywiście fajnie. No i jak mówiłem, miało być fajnie, zdjęcia bardzo fajne, nawiązujące oczywiście do jedynki, muzyka już niekoniecznie, technicznie jest dobrze, w ogóle za kopalnie, za te wszelkie rodzaje tam będziesz oglądać, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli jesteś fanem, to sobie pewnie obejrzysz. Te kopalnie, za nie odpowiedzialna była ekipa, która stworzyła również kopalnie, groty do filmu Zejście, The Descent, to jest brytyjski horror sprzed kilku lat, chyba mniej więcej gdzieś w tamtym samym okresie, albo delikatnie wcześniej, tylko i wyłącznie był kręcony, więc to wygląda rzeczywiście dobrze, ale czy ten film można polecić? Nie można go polecić, naprawdę, nie oglądaj. Chyba że, tak samo jak ja stwierdzasz, no to obejrzę z tego cyklu wszystkie filmy, dziękuję, będzie raz na zawsze zapamiętane. Nie. To tak, wtedy, inaczej wróć, wtedy tak, ale tak to nie, bo widzisz, mi się już miesza w głowie od tego całego badziewia, bo oryginał Wesa Cravena w porządku, kontynuacja, dajcie spokój, nowa wersja, poprzednia część, rzeczywiście bardzo fajnie, a tutaj chyba tak stwierdzili, że będzie taka fajna sinusoida, że będzie dobrze, źle, dobrze, bardzo źle. Chyba taki był koncept, bo inaczej to jakoś niestety nie rozumie, jak można było stwierdzić ten film. Jak chcesz znać konkretnie, jaką ocenę wystawiłem sprawie na Filmwebie, tam jest już wrzucona i możesz sobie zobaczyć. A więcej horrorowych, kultowych recenzji? Pewnie, że tak. Tutaj kultowych horrorów jest całe mnóstwo.